Interesują mnie najnowsze regulacje prawne w kontekście sztucznej inteligencji. Czy AI Act nie ograniczy działania sztucznej inteligencji, czy nie wyhamuje jej potencjału? To jest bardzo dobre pytanie i to jest w sumie pytanie, odpowiedź na to pytanie to jest to, co mi towarzyszy od paru tygodni, ponieważ bardzo o tym dużo myślę, ponieważ 2-3 tygodnie temu mamy już finalną wersję AI Actu i wiemy, co te regulacje będą dokładnie oznaczały. I każda regulacja w jakiś sposób spowalnia innowacje, tak? I przedmiotem tej regulacji AI Act są systemy sztucznej inteligencji. Nie wszystkie systemy sztucznej inteligencji, tylko systemy sztucznej inteligencji generalnego przeznaczenia, czyli na przykład jak duże modele językowe, lub systemy wysokiego ryzyka, i te dwa typy systemów, czyli systemy głównego przeznaczenia i systemy wysokiego ryzyka, te systemy będą musiały spełniać szereg warunków, które po prostu spowolni pracę nad nimi, implementację i teraz można dyskutować, czy to jest dobrze, czy źle, w kontekście tego, co my sądzimy o ryzykach, jakie te systemy stawiają dla praw podstawowych, czy dla innych wartości, które są dla nas ważne. Są też systemy, które są zakazane, jak na przykład systemy takie jak w Chinach, mówi się o społecznym takim scoringu, czyli kwantyfikacji człowieka i potem determinowanie jego dostępu do usług publicznych na podstawie jakichś tam wyników. Więc to jest też szereg tych zakazanych praktyk związanych ze systemami sztucznej inteligencji, co jest bardzo, bardzo dobre. Więc pytanie, czy one spowalniają? Tak, jak najbardziej. Tylko pytanie, czy to nie jest za bardzo spowolnione? Czy to nie jest za bardzo spowolnione w kontekście na przykład tego, co robią Stany Zjednoczone, gdzie oni mają bardziej takie zdystansowane podejście do regulacji, jednak uznają, że sektor prywatny sam się tymi kwestiami zajmie lub wytworzone zostaną standardy i że jednak ta innowacyjność i konkurencyjność jest ważna. Więc odpowiedź jest jak najbardziej tak, spowolnią. Pytanie, i teraz musimy zastanowić, czy my jesteśmy w stanie sobie pozwolić na takie spowolnienie, kiedy te systemy są tak dużym czynnikiem produktywności w gospodarce, a my chcemy być produktywni i konkurować na przykład ze Stanami czy z Chinami też. No i właśnie jak wyglądamy na tle, powiedzmy, tych Chin i Stanów Zjednoczonych obecnie. Załóżmy, że AI Act już weszło w pełni i jak my się prezentujemy, bo chcemy być konkurencyjną gospodarką, na tym nam zależy, prawda? Moja odpowiedź to nie będzie odpowiedź ekonomisty, bo myślę, że to byłoby pytanie lepiej, ekonomista mógłby lepiej na nie odpowiedzieć, ale myślę, że też taka odpowiedź, że tak powiem, nie naukowa, ale oparta na jakimś takim codziennym doświadczeniu. Z jednej strony jestem badaczem prawnym, badam prawo, z drugiej strony jestem praktykującym prawnikiem, z trzeciej strony też mam za sobą jakieś mniej lub bardziej udane projekty biznesowe, więc to będzie taka bardziej perspektywa właśnie z jednej strony badacza prawa, trochę biznesmena i prawnika, który praktykuje. I jak to wygląda z mojej perspektywy? Przychodzi do mnie startup lub firma i ja muszę im doradzać na temat tego, co oni mają zrobić z AI Actem. I teraz pytanie jest właśnie, czy to wpływa na szybkość naszej innowacyjności i konkurencyjności. Tak, dlatego, że rzeczy po prostu dzieją się wolniej, tak? Plus mamy teraz mamy większą niepewność co do tego, co możemy. Ponieważ ja jako prawnik, ja mogę sobie wyobrazić, że generalnie taka i taka klasa systemów sztucznej inteligencji, ona jest zgodna z prawem, albo potrzebujemy zmienić to i to w operacjach firmy, żeby wszystko się zgadzało i to nie ma problemu. Ale jak ja jestem na przykład nie prawnikiem i founderem nowej organizacji lub jestem dyrektorem departamentu IT, który wdraża systemy AI w dużej organizacji, to ja już nie mam takiej wiedzy. Ja muszę iść do tego prawnika, muszę z tym prawnikiem rozmawiać, muszę temu prawnikowi płacić i to już jest koszt niejaki transakcyjny, który bardzo, bardzo mnie spowalnia. I teraz mamy bardzo dynamiczny, w miarę sensownie działający wolny rynek, gdzie mamy ogromną konkurencję i wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko i konkurujemy na przykład z Amerykanami, z ich firmami, gdzie nie ma tych kosztów transakcyjnych, że trzeba iść do prawnika, trzeba się zastanowić, trzeba pomyśleć, jak być zgodnym i oni to robią bardziej szybciej i okazuje się na przykład, że wygrywają ten czy inny przetarg, albo ten czy inny startup nagle zdobywa pewną trakcję na rynku, ma więcej użytkowników i to on zaczyna dominować ten rynek, a tutaj konkurujemy na przestrzeni miesięcy, gdzie każdy miesiąc ma dużą wagę. Więc zarówno z perspektywy takiego nowego startupu, bardzo innowacyjnej działalności, jak i też takich już firm, które już są, ale chcą wprowadzić te systemy, to po prostu jest kwestia dużego spowolnienia. I cały czas podkreślę, być może w pewnych sferach powinniśmy mieć te spowolnienie, bo są takie ryzyka. Ale z AI Actem mamy do czynienia z ogólną regulacją technologii jako takiej. Czyli nie regulujemy konkretnych ryzyk, tylko regulujemy
całą technologię, czyli że każdy, kto tworzy te systemy sztucznej inteligencji, on musi się zastanowić, czy to jest system dużego ryzyka, czy to jest system generalnego przeznaczenia i co ja mam z tym zrobić. I to już jest, będę się argumentował, że to jest już jakieś obciążenie, że ktoś musi mieć z tyłu głowy coś takiego, że ja jestem być może regulowany. Ale z pewnością też za AI Act idą jakieś pozytywne konsekwencje. Tak, coś, jak najbardziej. Być może też, tylko jakie są te konsekwencje. AI Act wrzuca do debaty publicznej bardzo dużo takich praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, które były złe lub ryzykowne, które wcześniej funkcjonowały w debacie akademickiej i zajmowali się nimi badacze, profesorowie lub aktywiści. Na przykład to są kwestie takie jak rozpoznawanie emocji, czy tam rozpoznawanie, biometria związana z twarzą, że idziemy po ulicy i mamy systemy, które rozpoznają, że ja jestem Jankiem, a ktoś jest Pawłem, prawda? I albo rozpoznawanie emocji, że ja piszę coś w internecie i ten algorytm jest w stanie łączyć dane inne z mojej aktywności na innych urządzeniach i mówić, jest takie i takie prawdopodobieństwo, że ja zrobię to i to, albo że jestem w takim stanie, więc być może trzeba zaoferować mi w tym momencie taką reklamę, to będę miał większą skłonność do kupienia czegoś. Czyli to są na przykład przykłady takich zjawisk, które AI Act w jakimś sensie reguluje. Więc moja krytyka AI Actu nie jest tak, że problemy konkretne, które tam są rozwiązywane, są źle zdiagnozowane, bo są bardzo dobrze zdiagnozowane i jak zobaczymy katalog tych systemów wysokiego ryzyka, to są faktycznie, racjonalnie można powiedzieć, że to są faktycznie te duże ryzyka, czyli na przykład stosowanie tych systemów w dostępie do usług publicznych, czy na przykład kiedy te systemy są częścią zabezpieczeń produktów, gdzie faktycznie te duże ryzyko jest. I to można powiedzieć, że zaletą jest zdecydowanie dobra diagnoza, tylko implementacja jest w Unii Europejskiej, która jest z tyłu tego wyścigu technologicznego, co nas jeszcze bardziej spowolni i być może lepszą metodą byłoby nie regulowanie ogólnie tych systemów jako takich, tylko właśnie skupienie się na tych konkretnych, bardzo zjawiska, które są negatywne, czyli na przykład mamy zjawiska ryzyka dla prywatności, że nasza prywatność jest zagrożona, czy nasza autonomia jest zagrożona, bo na przykład ktoś wyczyta jakieś informacje na nasz temat, które powiedzą im, że na przykład ta osoba w tej godzinie, o tym momencie, ponieważ kliknęła w to, ma tendencję do takiego działania. Wyobrażam sobie inne regulacje prawne, które są skierowane na te złe po prostu wykorzystania sztucznej inteligencji, bez regulowania sztucznej inteligencji jako takiej. Czyli co by oznaczało, że taki founder nowego biznesu, on robi sobie sztuczną inteligencję, robi te systemy, ale on się w ogóle nie przejmuje regulacjami tak długo, jak racjonalnie można powiedzieć, że on nie tworzy systemu, który nie ma robić nic złego, prawda? Więc to jest w sumie ostrze mojej krytyki. Być może też konstruktywnie można zastanowić, co zrobić teraz z tym, prawda? Co możemy zrobić, jak możemy działać, ale tak jak pytasz o te pozytywne cechy, no to pozytywne cechy to są zdecydowanie diagnoza tych ryzyk. Ja po prostu krytykuję sposób ich, a to jak te ryzyka próbuje się rozwiązać. Jesteśmy już tutaj w drugim dniu konferencji AI i Edu. Czy któryś z wykładów był szczególnie inspirujący? Bardzo podobał mi się wykład Colina Lewisa, ponieważ Colin w dobry sposób pokazuje nam, gdzie my teraz jesteśmy, co jest możliwe i jak praktycznie te systemy wykorzystać. Ja, jak patrzę na wykłady, to szczególnie mi się podobają te wykłady, które mówią o bardzo jakichś, że tak powiem, bardzo praktycznych tego zastosowaniach. Raczej stronie i mniej mnie interesują takie bardziej wizjonerskie rzuty w przyszłość, które troszeczkę moim zdaniem ukierunkowują naszą percepcję na rzeczy, że tak powiem, bardzo mocno niepewne. Więc tutaj bardzo mnie interesował wykład Colina, który teraz też jest wykład na temat tego, jak trzeba te systemy promptować, żeby jak najlepszej jakości mieć wyniki. Bo na przykład to jest rzecz, o której się też często nie mówi, że jakość wyników, jakość tego, co wpisujemy w ChatGPT jest proporcjonalna do tego, co my tak naprawdę wcześniej tam napisaliśmy i o czym zapytaliśmy. I to też swoją drogą świadczy o tym, że te systemy są inteligentne, ale są na tyle inteligentne, jak ich użytkownicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.